Nie wiem, czy interesujesz się historią, ale ja bardzo lubię zagłębiać się w różne wydarzenia historyczne, a przynajmniej kiedy byłam w szkole, to bardzo to lubiłam, bo wiadomo jak to jest. Później nie mamy już na takie rzeczy tyle czasu. Ostatnio zaczęłam oglądać serial, który opowiada o historii Polski. Nazywa się Korona Królów i jego akcja rozgrywa się w XIV wieku, a przynajmniej zaczyna się w XIV wieku. Ten serial był już wcześniej bardzo popularny w Polsce i dużo osób go oglądało, ale z jakiegoś powodu nie widziałam go wcześniej, znałam tylko jego nazwę. W każdym razie zaczęłam go niedawno oglądać i to przypomniało mi, jak bardzo lubiłam historię i jak bardzo interesowała mnie historia mojego kraju, czyli oczywiście Polski. Uznałam więc, że chciałabym opowiedzieć o historii Polski w podcastach. To jest pierwszy odcinek, który będzie opowiadać o historii, więc będę mówić o początkach państwa polskiego. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Pamiętaj, że ten podcast znajdziesz na różnych platformach, takich jak Spotify czy Google Podcasts, ale znajdziesz go też na moim kanale na YouTubie z napisami po polsku i po angielsku. Na mojej stronie internetowej z kolei możesz znaleźć też transkrypcję do tego podcastu zupełnie za darmo. Oczywiście możesz po prostu wysłuchać tego podcastu i skorzystać z transkrypcji na mojej stronie internetowej, ale jeśli jednak chciałabyś mieć dostęp do czegoś więcej, żeby uczyć się polskiego jeszcze bardziej intensywnie, koniecznie zajrzyj na mojego Patreona. Tam możesz uzyskać dostęp do dodatkowych materiałów, do list słówek i do ćwiczeń, które publikuję do podcastów i do filmików, a na wyższych progach subskrypcyjnych możesz mieć też dostęp do dodatkowych podcastów i do filmików, a nawet do spotkań na Zoomie czy do naszej grupy na WhatsAppie, gdzie rozmawiamy tylko po polsku na różne ciekawe tematy. Zaczynamy tworzyć naprawdę fajną społeczność osób, które są zainteresowane Polską i polskim językiem, więc bardzo zachęcam Cię do dołączenia. A jeśli jesteś zainteresowany lekcjami języka polskiego, nie zapomnij, że możesz mieć je ze mną. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej. Okej, dosyć już tego wstępu. Myślę, że najwyższy czas zacząć dzisiejszy podcast o początkach Polski. W miejscu, w którym dzisiaj jest Polska, bardzo dawno temu, czyli jeszcze przed X wiekiem, mieszkały różne słowiańskie ludy. Mówimy na nie plemiona. Plemię po polsku to słowo, które określa grupę, która ma tego samego przodka i zajmuje to samo terytorium. To trochę jak bardzo duża rodzina. I takie właśnie plemiona słowiańskie zajmowały terytorium dzisiejszej Polski. Było ich bardzo, bardzo dużo. Byli na przykład Polanie, Ślężanie, Wiślanie czy Pomorzanie. I to właśnie ci pierwsi, Polanie, są ważni w historii Polski, bo to Polanom udało się podbić inne słowiańskie tereny i zorganizować kraj. Powstanie Polski ma więc bardzo ważny związek z Polanami. Polanie to nazwa plemienia, czyli tego właśnie ludu, który mieszkał w dzisiejszej Wielkopolsce, to znaczy części dzisiejszej Wielkopolski, zajmował zachodnie tereny dzisiejszej Polski. Mniej więcej tam, gdzie jest Poznań. Trudno powiedzieć, dlaczego to właśnie Polanom udało się zjednoczyć inne ziemie. Historycy zgadują, że Polanie nie mieli zbyt dużych zagrożeń, takich jak inne ludy słowiańskie. I co więcej, inne ludy słowiańskie niejako broniły Polan, oczywiście nieświadomie.
Polanie byli osłonięci z każdej strony. Pomorzanie na północy bronili ich przed Wikingami, plemiona z Mazowsza bronili ich przed Prusami na wschodzie, a z kolei ludy południowe, Ślężanie i Wiślanie, byli bardziej związani z ludem czeskim i nawet nie podejmowali tej walki z Polanami z północy. Bardzo trudno jest też dzisiaj powiedzieć, jak dokładnie wyglądało, jak dokładnie następowało zjednoczenie różnych ludów słowiańskich, różnych ziem. Wiemy, że Polanie zdobyli tereny całej Wielkopolski, czyli, tak jak mówiłam, tego regionu, w którym jest Poznań. Wiemy, że zdobyli Mazowsze, czyli ten region, w którym dzisiaj jest Warszawa, i zdobyli też Pomorze, ten obszar, gdzie dzisiaj znajduje się Gdańsk. Już w tym czasie byli też władcy. Władcy wywodzili się z rodu Piastów, którzy byli Polanami, i to właśnie ta dynastia rządziła później w Polsce aż do drugiej połowy XIV wieku. Trudno powiedzieć, kto był pierwszym władcą z rodu Piastów, który zaczął zjednoczenie polskich ziem. Historycy wspominają Siemowita jako pierwszego lub jednego z pierwszych władców, potem jego syna, który nazywał się Lestek, i syna Lestka, który nazywał się Siemomysł. To oni zaczęli podbój terenów słowiańskich. Jednak najczęściej mówi się o innym władcy i to jego właśnie wymienia się jako faktycznie pierwszego władcę Polski. Może jeśli interesujesz się historią, to już kiedyś o nim słyszałaś. Chodzi o władcę, który nazywał się Mieszko I. Dlaczego to właśnie on był taki ważny? Bo Mieszko I nie tylko kontynuował ekspansję terytorium, ale udało mu się zrobić znacznie więcej. Ale o tym za chwilę. Mieszko I przejął władzę prawdopodobnie około 960 roku. Kontynuował zdobywanie kolejnych ziem słowiańskich i to właśnie on zdobył też Śląsk i Małopolskę. Małopolska to ten region, w którym mieści się Kraków, więc były to ważne tereny. Niektórzy jednak mówią, że to syn Mieszka I zdobył Kraków, więc trudno zdobyć potwierdzone informacje i mówić ze 100% pewnością, co wydarzyło się wtedy w Polsce, bo nawet historycy nie wiedzą tego na pewno. Podsumowując, to dzięki Polanom, czyli plemionom, które zamieszkiwały tereny dzisiejszej Wielkopolski, udało się zacząć powstawanie Polski. A skąd nazwa Polska? Oczywiście bierze się od nazwy plemienia Polanie. Czy masz jakiś pomysł, co może znaczyć nazwa Polanie? Podobno oznaczała wtedy mieszkańców pól. Pole po polsku to duży teren rolny, na którym możemy uprawiać warzywa, owoce, różne rośliny. I faktycznie w Wielkopolsce, zresztą w całej Polsce, jest sporo takich terenów, więc nie wydaje się to dziwne. Obiecałam, że powiem, dlaczego Mieszko I był taki ważny. Mieszko I to władca Polski, który nie tylko zjednoczył ziemię, ale przyjął też chrzest. To może się wydawać dzisiaj niczym spektakularnym, ale w tamtych czasach przyjęcie chrztu przez władcę to było bardzo ważne wydarzenie. Miało ważne konsekwencje polityczne i gospodarcze dla Polski. Mieszko I chciał, by Polska dołączyła do kręgu, do grupy europejskich państw chrześcijańskich.
Co więcej, prawdopodobnie to żona Mieszka I namawiała go do przyjęcia chrztu. Jego żona miała na imię Dobrawa i była córką księcia czeskiego. I to właśnie za pośrednictwem Czech Mieszko I przyjął chrzest. Samo wydarzenie nie było raczej niczym niesamowitym, bo Mieszko I nie był jeszcze ważnym władcą w Europie, a Polska też jeszcze nie była ważnym krajem. Czeski książę był ważniejszy od Mieszka I, dlatego sam chrzest nie był prawdopodobnie, bo trudno mówić z pewnością o tamtych czasach, ważną uroczystością w Europie. Może nam się dzisiaj wydawać, że ta decyzja była łatwa i wręcz oczywista, że przyjęcie chrztu, tak jak mówiłam, nie było niczym niesamowitym. Ale wtedy w roku 966, bo to właśnie w roku 966 Mieszko I przyjął chrzest, nie było to wcale takie proste. Możemy nawet powiedzieć, że ta decyzja była niezwykle odważna. Przecież przodkowie Mieszka I, z którymi był bardzo związany, przekazali mu inne wierzenia, przekazali mu inną wiarę. Przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało więc dla niego zerwanie z wierzeniami jego przodków, jego rodziny. Ale oczywiście nie ma wątpliwości, że dzięki temu Polska stała się ważniejszym państwem niż była do tej pory. W Poznaniu zostało utworzone biskupstwo, więc miasto zdobyło ważniejszą rangę. Stało się zdecydowanie ważniejsze na arenie międzynarodowej. Sam Mieszko I stał się ważniejszy, a chrześcijaństwo, jedna wiara w kraju, pozwoliła mu na to, żeby też umocnić swoją pozycję w Polsce. Mieszko I zmarł w 992 roku. Państwo, które zostawił, chciał podzielić między swoich 3 synów, ale to tylko jeden z nich będzie najważniejszy w historii Polski. Ale o tym w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że ten odcinek o początkach historii Polski Ci się podobał. Jeśli tak, to daj mi znać, bo chciałabym kontynuować tę serię o historii Polski. Ale jeśli Ci się nie podobał, to oczywiście też daj mi znać. Każdy feedback jest na wagę złota. Nie zapomnij też o tym, żeby zajrzeć na Patreona i na moją stronę internetową płynniepopolsku.pl, na której znajdziesz transkrypcję do tego podcastu. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym odcinku mojego podcastu. Pa, pa!